Przez ostatni miesiąc pracowaliśmy praktycznie dniami i nocami, żeby zdążyć do wyjazdu na obóz harcerski, na który, tak jak mówiłam, zobowiązaliśmy się pojechać do naszego starego środowiska jako kucharze. W tym środowisku spędziliśmy 12 lat naszego życia, dlatego było to dla nas bardzo ważne, ale niestety byliśmy trochę do tyłu z budową i dlatego ostatniego wieczoru przed wyjazdem zamontowaliśmy próbnie ściany, sufit, podłogę i nałożyliśmy linoleum, które docięliśmy do kształtu. Oprócz tego zbudowaliśmy tymczasową zabudowę, łóżko i regał. Spakowaliśmy się i dlatego w tym całym chaosie zupełnie zapomniałam o tym, żeby nagrywać, ale za to wzięłam ze sobą aparat na obóz, żeby móc się z Wami podzielić magią obozu harcerskiego. Jeszcze nie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień, suszony kwiat, naszyjnik, wiersz i liść. Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie to wszystko, co cenniejsze jest niż skarb. W środku sam generał Robert Baden-Powell, rzeźbiony w drewnie, liliki, smukły kształt. Jest krzyża znak i orzeł srebrny, jest w koronie, a zaraz po nim harcerskich 10 praw. Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie, podaj swą pomocną dłoń. Tym, co liczą na Ciebie, zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny, śmiało zwalczaj wszelkie zło. Niech tu bratem będzie każdy i świeć przykładem świeć, ileś przez tworza leć i niech ze sobą wiesz, że być harcerzem chcesz. I świeć przykładem świeć, ileś przez tworza leć i niech ze sobą wiesz, że być harcerzem chcesz, że być harcerzem chcesz. No dobrze, no więc... Nic tam powiedz lepiej. Dobrze, jaka jest kolejność rzeczy? Bardzo długo czekaliśmy, aż auto wróci od mechanika i potem zaczęliśmy budować, a najwięcej zajęło nam przygotowanie. No już powinien być filmik z przygotowania. Pojechaliśmy na obóz w takim półwykończonym samochodem. Dziadek, weź to. O, dziadek. Co? Byliśmy przetestować całą zabudowę ściany i wszystko i teraz to musimy wyjąć, pomalować i zbudować meble i w ogóle. Dobra, najgorszy filmik ever. To jest część okna dachowego i prosiłam Florka wcześniej, żeby nagrywał, jak to czyści, bo było bardzo brudne, ale Florian nie nagrywał. W każdym razie to jest efekt czysty, pomalowany i wyczyszczony. Myłem ręce nie wiem ile razy, nie? Ogółem. A jakby wygląda tak jak jakiś smar, a tu był tłuszcz w tej kratce. Cześć! Chcesz mnie
nie No nagrywać, bo nie mówiłeś opowiadam tego do sobie. filmiku jeszcze. Do zasilania i to do zasilania trzeba podpiąć do tylnej lampy do cofania. Czyli jak wrzucasz wsteczny, to wtedy ona dostaje zasilanie i idzie też impuls do tego radia, że teraz ma ten. No więc generalnie to powinno być bardzo proste. Trzeba tylko znaleźć ten przewód, który idzie z tym sygnałem cofania i do niego podłączyć się tą kamerą. No tylko żeby to znaleźć, to trzeba wyciągnąć wtyczkę w tej lampie i sprawdzić ją miernikiem, która to jest na to cofanie. Ale jak już wyciągnąłem tą wtyczkę, to ona już się okazała jakaś zardzewiała, już się nie dało jej tak po prostu włożyć z powrotem. Więc ja chciałem to zrobić szybko rano, że tak powiem, sprawdzić, czy to działa. A zrobiłem sam sobie problem, który rozwiązywałem cały dzień. Mamy tutaj przecież brama w bramę tego elektryka samochodowego. Gdyby mi nie pomogli, to by było przypał, nie? Chyba najgorsze, że jak dotkniesz jednego, to się sypie potem w kolejnych. No, to jest naprawdę straszne w samochodach. Nie, no jest to mega wyzwanie. W ogóle nie wyobrażam sobie, nie będąc w naszym stanie, zrobić czegoś takiego. W pewnym sensie. Bo jakbym pracował codziennie, to chyba byśmy musieli to robić przez 3 lata, nie? Albo coś takiego. A jakby tak na maksa długo, to ten samochód by się zdążył zepsuć ze starości jeszcze w trakcie robienia tego, nie? No albo musisz wydać na to na maksa dużo kasy, żeby to zrobiła firma, która się tym zajmuje. No i to jest też zrozumiałe, bo oni już mają to przekminione, nie? Co się z tą kamerą, czy że jakby... No jestem w trakcie, mam tutaj, kurde, kabelek przeprowadzony. Tam do lampy mi się ostatecznie udało podłączyć kabelek. I tak naprawdę teraz się okazało, że ten kabel jest za krótki, bo... Więc jeszcze muszę znowu wymyślić coś. I oczywiście wczoraj to robiłem, to dzisiaj jest niedziela, to już jest blokada na temacie. Jest weekend, to jest tak Jakby to jest masakra, nie? Ostatnio dużo się działo, jak zwykle. Nie było czasu na to, żeby nagrywać wszystko tak szczegółowo, jak bym chciała. Dlatego chciałabym Wam teraz tak szybko pokazać, jakie zrobiliśmy postępy, bo jednak wiele spraw popchnęliśmy mocno do przodu. Trochę pokazuję, jakie są realia 2 studentów, pierwszy raz budujących taki duży projekt i to jeszcze z niskim budżetem. No, więc może zacznijmy od razu. Po pierwsze uszyłam pokrowce na przednie siedzenia, które wiązane są tutaj na taki sznurek, który idzie przez cały ten kanał, a oprócz tego są trzymane przez takie paski parciane pod spodem. Oprócz tego musiałam nadbudować poduszkę siedzenia kierowcy, która była mocno podarta i nie było tutaj w ogóle pianki, dlatego teraz jest całkiem nieźle i dzięki temu ten pokrowiec dobrze leży. Myślałam, że z tym podwójnym siedzeniem będzie dużo trudniej, ale tak naprawdę poszło mi z nim o wiele szybciej. Zdecydowaliśmy, że będzie działało tak jak to kierowcy, czyli jest sznurek i są te paski parciane pod spodem. Jedyna zmiana jest taka, że oprócz tego, że wejście na zapięcie do pasów, materiał jest zakończony lamówką, to system, w jaki sposób trzyma się to z tyłu siedzenia, które nie składają się do przodu, czyli nie można zamontować nic od tyłu, tak jak w przypadku tego pojedynczego siedzenia, to tutaj mamy tunel z kołkiem i ten kołek po prostu mocno na wcisk wchodzi do tyłu i klinuje się i dzięki temu trzyma cały ten materiał. Dodatkowo jeszcze tutaj na zagłówkach są takie pianki, na które też uszyłam pokrowce. No nieźle to wygląda tak w zestawie, naprawdę. Kolejna sprawa, mamy zamontowane już wszystkie ściany, z czego te, które będzie widać, są już pomalowane na biało. Choć największym sukcesem jest zamontowanie tej obudowy na ścianę działową. Florkowi zajęło to chyba z tydzień, bo ta ściana nie jest prosta i musiał ją doprowadzić do pionu. Bardziej to będzie widać z boku. Wyczyściliśmy ten wiatrak i jego budowę i odmalowaliśmy znowu na biało. I tak samo odmalowaliśmy te drzwi. One były pomalowane przez poprzednich właścicieli, ale ta farba mocno schodziła. Z takich większych rzeczy jeszcze
Wycięłam wszystkie panele z PCV-ki na drzwi. Nie wszystkie są co prawda zamontowane. Wcześniej tutaj było drewno, a my zdecydowaliśmy się na ten materiał, bo jest wodoodporny, a poza tym był odpadem z jakiejś roboty i teraz drzwi są dużo lżejsze. Jak widać, bardzo powoli nam to wszystko idzie i następny etap to zamontowanie całej elektryki i jesteśmy już umówieni na spotkanie z osobą, która pomoże nam to wszystko zamontować, rozkminić i połączyć z panelem słonecznym. No i oczywiście najważniejszy etap, czyli budowa wszystkich mebli. Teraz jesteśmy już w trakcie robienia zabudowy na łóżko i zdecydowaliśmy się na Marfibed, który będzie się składało do ściany, a rozkładało na takie dwie pufy. Następnie w kolejności będziemy budować kuchnię, taki regał i szafkę na ubrania.